Hej, z tej strony Karol z kanału Unbright Buffalo i moja pora na unboxing. Tym razem będzie to unboxing płyty Temina, drugiej płyty Temina Move w wersji Mood. I powiem wam szczerze, że płytę Temina chciałam zdobyć od dawna, aczkolwiek tą pierwszą, ale się nie udało, więc teraz mam tę drugą i będę ją teraz otwierać. Jak Ann do swoich dwóch płyt miała plakaty, tak do mojej było dołączone po prostu zdjęcie, wydrukowane, wydane, normalnie profesjonalne zdjęcie. Ale co jest ciekawe, w tej płycie z tyłu są dwie naklejki z ceną i bardzo nas to zastanowiło, bo jedna to jest 17 500 wonów, a druga to 12 900, więc uznałyśmy jakąś chwilę temu, że być może dlatego, że plakaty się skończyły, więc ta wersja jakby pierwsza po wydaniu tej płyty to była właśnie te 17 500, a później nie ma tych plakatów, jest tylko Temin z Fuji, tak zwany Temin z Fuji, ponieważ to z tyłu jest napisane Fuji Color i jest później dopiero 12 900, więc być może dlatego, aczkolwiek nie mam pojęcia, ale nie pozostało mi nic innego, po prostu tę płytę otworzyć, bo już się nie mogę doczekać. Na okładce jest twarz Temina. Tak, na okładce jest piękna twarz Temina, ale po prostu wezmę się za unboxing, bo to jest zwykła płyta, okej. Miłą odmianą tym razem jest to, że nie muszę szukać płyty gdzieś na końcu pudełka, która wypadnie lub nie wypadnie, bo jest po prostu na okładce na początku i jest naprawdę przepiękna i ja po prostu chcę ją wyjąć i obejrzeć, chociaż chyba nie wyjmę jej i nie obejrzę. Chyba się poddam za chwilę, ale dobra, mam. Jest przepiękna. Tu są teksty z tego, co widzę i je... Dlaczego ja? Płycie nic się nie stało, nieważne. Płycie nic się nie stało, schowam ją z powrotem tutaj i nigdy więcej stąd nie wyjmę. Żeby na pewno wszystko było w porządku. Dobra, otwieram fotobooka. Dwójeczka, jako że druga płyta. I na początku mamy tracklistę i wszystkie informacje, kto napisał teksty i tak dalej, i tak dalej. Czy jest tu jakiś tekst napisany przez Temina? Nie ma tu tekstu napisanego przez Temina! To jestem w tym momencie zdziwiona, ale dobrze, przechodzę dalej, nieważne. Piękny Temin z kolczykiem. Więcej. To są bardzo artystyczne zdjęcia, aczkolwiek ta brew mi się kojarzy od razu z Key. Także z Shiny, aczkolwiek może była jakaś inspiracja. Nagi Temin, dziękuję. Dobrze, już mi się podoba. Aż mi gorąco. Jakbyście zauważyli jakieś kropelki, to nie moja wina, tylko jego. Wow. Czerwono i gorąco i czerwono i gorąco. Aha, czyli dobra. Czyli tu jest podzielone na... Nie spodziewałam się takiego fotobooka, tak szczerze powiedziawszy, bo to naprawdę się różni od wszystkich innych. Bo z tego, co już widzę, to po prostu będzie podział na teksty ze zdjęciami i z kolejnymi informacjami itd., itd. Dobra, mamy Move i kolejny Nagi Temin. To już nie jest Nagi Temin. Zmiana koloru włosów. Tak, zmiana koloru włosów. I znowu to samo. Co to jest? Co to jest za wężowa skórka i buty na mniej więcej 7 cm obcasie? Ja wiem, że Temin ma 1,72 m, w porywach do 1,73 m, no ale bez przesady. Love. Wow. Tak. Podoba mi się ta sesja, podoba. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam, którą płytę wybrać, w sensie, którą wersję wybrać, więc nasz przyjaciel, który kupił tę płytę w Korei, powiedziałam do niego, żeby po prostu sam wybrał, zdecydował za mnie, bo ja byłam totalnie niezdecydowana i najlepiej chciałabym obie, więc dostałam tę jako niespodziankę, o czym się przekonałam dopiero w Polsce, bo nie chciałam wiedzieć wcześniej. Ale widzę, że to chyba był dobry wybór. Patrząc po tym zdjęciu, to był dobry wybór. Wow. Z każdą stroną robi się coraz bardziej seksownie. Mimo że jest coraz bardziej ubrany. To jest jakiś paradoks. To jest abstrakcja. Tu jest umierający Temin, a tu jest kawałek jego klaty. Dotarłam do czegoś. Nie wiem do czego dokładnie. Dotarłam do czegoś, ale położę to tutaj na chwilę. Przynajmniej na chwilę. Najpierw obejrzę fotobooka do końca. Crazy 4. To jest najlepsze zdjęcie. Już stwierdzam teraz, że to jest najlepsze zdjęcie. Nie wiem, co myśleć o takiej fryzurze, naprawdę. I dlaczego on na każdym zdjęciu ma inny kolor włosów? Przecież to jest niezdrowe, ludzie, to jest niezdrowe. Wypadną mu włosy i nie będzie ich miał, no. A piękne ma. Tu ma jeszcze inny kolor. Ale to jest dziwne. To jest dziwne.
Wygląda jakby miał na sobie 4 worki, z czego jeden przecięty na pół, ale wygląda w tym dobrze, więc jak widzicie, w worku też można wyglądać dobrze. Szczególnie Temin może wyglądać dobrze w worku. To jest łazienka? Co to właściwie jest? To jest jakaś łazienka w opuszczonym budynku, gdzie nikt nie wchodził od 200 lat, tak mniej więcej to wygląda, ale klimat, wow, klimat tak, klimat tak. Rice. Cały czas ta sama łazienka. Jak powiedziałam chwilę temu, że z każdym zdjęciem się robi coraz seksowniej, tak z każdym zdjęciem teraz się robi coraz bardziej niegrzecznie, bo on ma coś dziwnego, srebrnego na głowie, co wygląda w sumie jak wielka rajstopa, ale uznajmy, że to ma być seksowne. To jest seksowne! Ale te jego stroje są... Tak, te jego stroje są bardziej damskie, bym stwierdziła, aczkolwiek biorąc pod uwagę fakt, że mieli Shiny taką sesję w damskich piżamkach, to różnie bywa. Patrząc na to zdjęcie, zdecydowanie się zgadzam, w tym momencie jestem thirsty, zdecydowanie. Wow. Może te zdjęcia są jakoś tak dobrane, odpowiednio do tytułów, może. Czy to jest woda? On jest w wodzie, on jest w wodzie, ale to jest koszula, czy to jest plastik? Wygląda w sumie trochę jak plastik, ale ojej, wow. Jak to jest zapięte? Nie wiem, ale wow. To mi się bardziej podoba, tak, ta połowa fotobooka mi się podoba jeszcze bardziej. Wow. Co? Like a small bite? O tak, no tak, jestem za. Wow. Take a small bite, sorry, ale to na to też się zgadzam, nieważne. Zgadzam się na wszystko. Ale ten fotobook, z tego co widzę, nie robię tego jakoś wybitnie niedelikatnie, ale widzę tutaj jakiś problem. W sensie, widzę, że się rozkleja. A to już jest dziwne. Więc trzeba być wybitnie delikatny. Zdjęcia w samochodzie w takich pozach to jest mój fetysz zdecydowanie. Wow. Back to you. Temin jest w ogóle moim pierwszym biasem K-popowym, więc to jest dla mnie coś takiego, Temin ma nową płytę. Nadal jest Take a Small Bite, a jestem za. Tu jest, nie wiem, w tym fotobooku jest mniej więcej 10 różnych kolorów włosów, 10 różnych outfitów i 10 różnych styli i w ogóle wszystko, taki wielki miszmasz, a Temin na każdym wygląda coraz lepiej. Flame of Love, tutaj za bardzo go nie widać, ale wow. Podobne. Warning. Co? Myślałam, że tu jest coś mądrego napisane, to jest po prostu, żeby uniknąć niebezpieczeństwa, musimy trzymać te plastikowe opakowanie z daleka od dzieci. Okej. Zgadzam się, dobrze, nie wnikam, ale ma tak napisane na plecach. A to jest wklejone zdjęcie w zdjęcie i tu wygląda identycznie jak Kai. Wygląda jak klon Kaja. Nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale on to wygląda jak Kai. Tak, więc tutaj mamy klon Kaja w 20 rozmiarów za dużym płaszczu i zbliżam się... Czy to jest nagi Temin? Czy to jest nagi Temin? To jest niemożliwe. Czy to jest nagi Temin? Przepraszam, czy to jest nagi Temin? Nie, ewentualnie... Nie, on ewidentnie ma spodnie, ale czy on jest nagi? Czy on może być nagi? Ale wygląda jak nagi, Boże, on ma lepszą talię niż wszystkie kobiety, które ja kiedykolwiek widziałam w życiu. Idę stąd. Idę tak, nic nie ominęłam, nie. Ma lepszą talię i ma lepszą klatę niż wszystkie kobiety, które kiedykolwiek widziałam. Wow. Nie no, to zdjęcie jest genialne. Niby takie nic, a jednak coś. A tu już się robi... No naprawdę się rozkleja ten fotobook, no nie podoba mi się to. Jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tym fotobooku, to jest to, że ja delikatnie przekładam stronę, one się rozklejają. Coś tu jest nie tak. Ale skończył mi się fotobook! I mogę w końcu zobaczyć to coś, co stąd wypadło, a do końca nie wiem, o co chodzi. Uwaga! Teraz się będę zastanawiać, czyją kartę dostałam, bo to jest płyta Temina, więc mogę dostać... mam dużą wariację, dużą możliwość biasów do wyboru, więc nie wiem dokładnie, czy dostałem Temina, czy Temina, czy może Temina, a może Taemina. Więc bywa różnie, ale się przekonamy. Uwaga. O mój Boże, dostałam Temina! Wow! Jaki uroczy!
Tak, o Jezu. Chociaż wygląda jakby chciał kogoś skrzywdzić. A może, ja mu pozwalam. Ale fajny. Może mam kartę z Teminem, mam kartę z Teminem. Mam kartę z Teminem w płycie z Teminem! Tak! Odkładam to tu, ale co to jest właściwie? Ulotki, po co mi ulotki tam? O, pocztówka. Chociaż nie wiem, czy to pocztówka. To jest notka Temina! Robi się gorzej! Notka Temina z 16 października 2017! Nic nie rozumiem, jak zwykle. Może ktoś to przetłumaczył i może wiecie co będzie później, nie? Ale to jest piękne. Piękna pocztówka z notką Temina z października tego roku. Ulotki, które mają na sobie Temina, ale tak naprawdę z Teminem nie mają nic związanego. Więc to sobie schowam z powrotem. Do rozklejającego się fotobooka. Naprawdę mi się to nie podoba. Ale cała reszta jest cudowna, więc tak się prezentuje wszystko, co ja tutaj mam. To było krótkie, ponieważ Temin nie ma 13 członków. To by było dziwne, gdyby miał. Więc tak, dokładnie tak się prezentuje mój zestaw z jednoczłonkowym Teminem, którym jest moim biasem w Shiny i biasem życiowym, bo to był mój pierwszy UB, a potem przyszedł Kai, ale w sumie te Kai to jak jedno, więc oni u mnie są na pierwszym miejscu obaj. Nieważne, ale jestem bardzo usatysfakcjonowana i Move jest naprawdę niesamowitą piosenką, chociaż Firsty wydaje mi się, że mi się bardziej podoba. Tak, Firsty jest lepsze niż Move. Chociaż kocham jedno i drugie. Płytę zamierzam przesłuchać, bo jeszcze nie przesłuchałam. Płytę zamierzam przesłuchać w samochodzie w drodze do domu, bo dlaczego nie? Mam płytę, to ją tam wsadzę i po prostu ją przesłucham. Więc to by było na tyle. Mój Temin prezentuje się w ten sposób. Jestem bardzo usatysfakcjonowana i czekam na jego kolejną płytę, tym bardziej, że ostatnio w wywiadzie stwierdził, że na kolejnej płycie musi się znaleźć piosenka we współpracy z Jiminem i Kairim, czyli po prostu combo, które mnie zabije i nie mogę się doczekać. I wyczekujcie kolejnych unboxingów, czy to płyt, czy to innych boxów, czy czegokolwiek na tym kanale, bo będzie tego naprawdę sporo i do zobaczenia w następnym filmiku.